Nasza cena na pewno nie będzie niższa niż SpaceXu, no bo my musimy jakby nad to nałożyć jeszcze naszą usługę. Natomiast z drugiej strony mamy taką usługę premium i z budowy kiedyś satelitów wielkości autobusu i wysyłania za setki milionów czy miliardy nawet dolarów i wysyłania ich na bardzo odległe orbity, przeszliśmy w model budowy wielu bardzo małych satelitów, które działają w tak zwanych konstelacjach. Wyobrażamy sobie jednak w przyszłości taką całą flotę takich holowników, które będą krążyć między wybranymi orbitami. Bardzo często, przynajmniej w tej nazwijmy to bańce kosmicznej, ten etap porównywany jest do początków internetu. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Bunkra Nauki. Z tej strony Paweł Janowski, a moim gościem i waszym dzisiaj będzie, można by powiedzieć, innowator kosmiczny, współtwórca kosmicznej taksówki, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej Tomasz Palacz. Cześć. Cześć, dzień dobry. Nie wiem, czy nie ubliżam niejako projektowi, nazywając go kosmiczną taksówką. Mam to na myśli oczywiście projekt Liftero. Pytanie, czy mógłbyś nam przybliżyć, o co w nim chodzi? Tak, to jest całkiem dobra analogia. Tak też zresztą staramy się o tym opowiadać, w szczególności ludziom mniej związanym z sektorem kosmicznym. Liftero to jest nasz startup, który działa tutaj w Krakowie i my zajmujemy się transportem orbitalnym i mobilnością satelitów. To znaczy pracujemy nad usługami i produktami, które umożliwiają znajdowanie się satelitom w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Co do samej taksówki, jest to nasza taka nazwa na tak zwany holownik kosmiczny, czyli pojazd kosmiczny, który ma za zadanie przetransportowywanie satelitów między różnymi orbitami. Istnieje teraz taka potrzeba na rynku. Musiałbym troszkę powiedzieć o kontekście szerszym rozwoju tego rynku, żeby to lepiej było zrozumieć, więc postaram się cofnąć parę kroków wstecz. Od 2, może nawet 3 dekad zauważamy na rynku kosmicznym bardzo dynamiczny wzrost, który związany jest z różnymi czynnikami, ale przede wszystkim jest to czynnik postępu technologicznego. I tutaj można wskazać 2 takie główne przełomy, które się dokonały, czy dokonują. To jest rozwój technologii rakietowych i wprowadzenie na rynek rakiet reużywalnych, przez co bardzo drastycznie obniżono cenę wynoszenia jakichkolwiek ładunków w przestrzeń kosmiczną. A drugim czynnikiem jest postępująca miniaturyzacja satelitów, elektroniki, wszystkiego, co znajduje się na pokładzie, czyli również ładunków użytkowych, które te satelity zabierają ze sobą w kosmos i następnie za pomocą tych ładunków dostarczają jakiejś wartości dodanej, z której my korzystamy tutaj na Ziemi w różnych gałęziach przemysłu. Te 2 czynniki sprawiły, że z takiego modelu sektora kosmicznego, który jest zarezerwowany wyłącznie niemal, że dla bardzo bogatych firm i agencji kosmicznych, przeszliśmy w model bardziej komercyjny, w którym nawet takie właśnie startupy jak my jesteśmy w stanie myśleć o tym, żeby jakąś technologię tam wynosić. I z budowy kiedyś satelitów wielkości autobusu i wysyłania za setki milionów czy miliardy nawet dolarów i wysyłania ich na bardzo odległe orbity, przeszliśmy w model budowy wielu bardzo małych satelitów, które działają w tak zwanych konstelacjach. Stąd też taki tradycyjny model, nazwijmy to transportu kosmicznego, w którym ładujemy ten wielki autobus, tą wielką satelitę, tego wielkiego satelitę do rakiety i zabieramy go tym jednym wystrzeleniem rakiety w miejsce docelowe, trochę staje się przestarzały z tego względu, że tych obiektów jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Więc nasza taksówka kosmiczna działać ma w kosmosie, ona nie zastępuje rakiety, natomiast sprawia, że z punktu, w którym ta rakieta czy obecne rakiety wyrzucają chmarę tych satelitów, my możemy te satelity rozwozić jakby do miejsca docelowego. Czyli my zajmujemy się tym ostatnim odcinkiem tej zmiany orbity, która jest potrzebna, żeby ten satelita czy te satelity mogły działać w tych konstelacjach.
Czyli nie zastępuje to tego pierwszego etapu wyniesienia na orbitę, bo tak z kontekstu odczytuję, że całość trwa etapami w takim razie. Najpierw wyniesienie na orbitę, a potem z orbity tej początkowej na docelową dla danego satelity, tak? I wasz holownik będzie przypięty do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, będzie krążył po własnej orbicie i w razie potrzeby używany. Jak to ma wyglądać? Nasz holownik również musi zostać wyniesiony rakietą i faktycznie mamy tutaj te kolejne etapy, które następują po sobie, więc wciąż jedynym naszym środkiem transportu jakiegokolwiek ładunku w przestrzeń kosmiczną są rakiety. Powstają takie dość egzotyczne w tej chwili technologie bazujące na przykład takiej wirówce bardzo mocnej, która będzie siłą odśrodkową wyrzucać z bardzo wielką prędkością z Ziemi, taka katapulta, czy też pomysły na zasadzie działa elektromagnetycznego, ale są to takie pomysły bardzo, no właśnie, egzotyczne. Wydaje się, że jednak te rakiety to jest standard i na razie jedyny sensowny pomysł i przy tym pozostajemy. Co prawda technologia tych rakiet wciąż jest ulepszana, natomiast to jest to, co my nazywamy transportem kosmicznym. Natomiast nasza taksówka, tak to nazywamy, zajmuje się transportem orbitalnym, czyli tym, co już się dzieje w tym kolejnym etapie. Każdy ładunek zabierany jest na orbitę rakietą, również nasza taksówka. Na tej taksówce mogą znajdować się już satelity klientów, które my odebraliśmy od klienta na Ziemi, zintegrowaliśmy do naszej taksówki, naszą taksówkę załadowaliśmy do rakiety, rakieta wynosi to wszystko na orbitę i my na pokładzie z tymi satelitami możemy działać. I to jest taki pierwszy model, który w obecnym momencie jest rozwijany. Natomiast naszą taką docelową wizją jest sprawić, żeby taksówka była reużywalna. To znaczy, żeby ona nie wykonywała jednej misji, żeby nie tylko możliwość była załadowania jej satelitami na Ziemi, ale żeby ta taksówka była w stanie w kosmosie zbliżyć się do innych satelitów i przetransportować je właśnie w miejsce docelowe. W ten sposób, tak jak to na przykład SpaceX wprowadził reużywalne rakiety, które bardzo mocno pobudziły ten rynek, właśnie obniżając cenę, my chcemy również tą reużywalność zaaplikować do transportu orbitalnego, co w tej chwili nie ma miejsca. Raczej myślimy o tym, że jest to dość, no jakby jednostkowe misje są w stanie być wykonywane za pomocą tego typu pojazdów. Mhm. Tak, wracając do tych śmiesznych maszyn do wyrzucania odśrodkowego, na przykład kojarzę coś jak wyrzutnia do piłek tenisowych w formie dwóch obracających się tarcz, piłeczka pomiędzy nie i wyrzucenie. Na tym miałoby to mniej więcej polegać. To mi się kojarzy z olbrzymim przyspieszeniem, które musi zostać nadane. Rakieta może powolutku, w miarę powolutku wynosić w stałym czy też malejącym tempie na górę, więc pewnie dlatego cały czas trwamy przy rakietach, prawda? Dokładnie tak. No natomiast ta technologia może mieć zastosowanie, jeżeli ładunki, które będziemy wynosić, będą przystosowane do tak dużych przeciążeń. I to może mieć zastosowanie w momencie, kiedy po prostu te ładunki będą jakimiś surowymi materiałami. Z jakiegoś względu możemy surowe materiały chcieć wynosić w kosmos, żeby następnie później z nich coś robić. Jeżeli wyobrazimy sobie futurystyczną wizję budowy bazy księżycowej, no to być może opłacalnie będzie wyrzucać dość tanio surowe materiały, cokolwiek by to nie było, w przestrzeń kosmiczną, łapać to i następnie z tego konstruować rzeczy już na przykład na Księżycu. Ale właśnie kiedy pomyślimy sobie o Księżycu, to już taka wirówka, tudzież działo elektromagnetyczne do wyrzucania ładunków już ma dużo więcej sensu, ze względu, że tam nie ma po prostu atmosfery. I to jest tak naprawdę główna przeszkoda, dlaczego na Ziemi jest to problematyczne, ale ta technologia równie dobrze mogłaby być w przyszłości zastosowana tam. No i przyciąganie grawitacyjne też jest mniej więcej 6-krotnie mniejsze, więc ta prędkość potrzebna do wyrzucenia byłaby znacznie mniejsza aniżeli tutaj. Zgadza się. A wróćmy do holownika w takim razie. Czy możecie dowolnego klienta obsłużyć? To znaczy, jaka jest wielkość, czy musi być standaryzowana tych satelitów, które holownik będzie mógł przetransportowywać? Więc podchodzimy do tematu stopniowo, bo jesteśmy na wczesnym etapie rozwoju technologii. W tej chwili skupiamy się na dość małej konstrukcji, ważącej między 100 maksymalnie 200 kg i będziemy obsługiwać te najmniejsze satelity. To są satelity często w standardzie CubeSat, ważące nie więcej niż 30 kg. I właśnie z tego względu, że są one małe, bardzo często konstelacje
do których się ich używa, są z kolei ilościowo bardzo duże, więc tam zapotrzebowanie na ten transport orbitalny jest dość spore, z tego względu, że im większa jest konstelacja ilościowo, tym więcej tych manewrów musimy wykonać, tym więcej tych satelitów musimy wynieść. I jednocześnie ta standaryzacja również, ten standard CubeSat, mimo że powstał de facto jako taki standard trochę akademicki, trochę, no nie chcę powiedzieć studencki, ale tak był początkowo kojarzony, jest jednak mimo wszystko najbardziej popularnym standardem w sektorze kosmicznym, więc to nam umożliwia jednak łatwiejsze zaprojektowanie takiej taksówki, bo wiemy od razu, jaki będzie nasz klient, jakie będą te satelity i możemy poczynić bardzo dużo założeń, przez co ten rozwój tej taksówki, tej naszej pierwszej taksówki jest dużo łatwiejszy. Natomiast na tym oczywiście nie chcemy poprzestawać. To jest dopiero początek, na tym chcemy się nauczyć, wejść w ten rynek. No i tak jak każdy startup z dużymi ambicjami chcemy coraz większą część rynku, czy coraz poważniejszych klientów obsługiwać i tak też będzie w tym przypadku. Chcemy wykorzystać ten pierwszy krok do rozwoju tej technologii reużywalności. Tam musimy opracować technologie związane z przede wszystkim tak zwanym rendezvous, czyli wykonywaniem serii manewrów zmierzających do spotkania się dwóch satelitów, dwóch pojazdów w przestrzeni kosmicznej, co jest ekstremalnie trudnym zadaniem, żeby to precyzyjnie wykonać, a następnie zadokowaniem i zatankowaniem materiałów płynnych, czy po prostu paliwa, bo od tego zależy ta reużywalność. W tej chwili tym ograniczeniem tej reużywalności jest, jednym z czynników jest właśnie to kończące się paliwo. A jeżeli będziemy w stanie dotankowywać sobie tą kosmiczną taksówkę, wtedy będziemy w stanie właśnie wprowadzić tą reużywalność. I tym kolejnym krokiem na pewno będzie zwiększenie skali i transport dużo większych ładunków. Mhm. A odnośnie do samego napędu, mówisz o paliwie tankowanym. Gdzieś mignęła informacja, przeglądając artykuły dotyczące tego projektu, o napędzie jonowym. Czy jest on brany pod uwagę? Napęd jonowy jest jednym z napędów elektrycznych, które się stosuje, które się rozwija od dłuższego czasu i faktycznie ma on bardzo szerokie zastosowanie. Natomiast do naszej taksówki dużo bardziej istotne jest wygenerowanie dużej siły, dużej zmiany orbity w krótkim czasie, czego napędy elektryczne nie są w stanie zapewnić. Więc my korzystamy z napędów chemicznych, czyli takie, które po prostu bazują na reakcji spalania między utleniaczem a paliwem. I taką technologię też również u siebie rozwijamy. Mhm. Tak dopytuję jeszcze, bo sama nazwa liftero może być związana z lift typu podnosić, ale z drugiej strony przeglądając doświadczenia fizyczne przeróżnej maści na YouTubie znalazłem w hiszpańskojęzycznych zakamarkach liftero jako nazwę dla czegoś, co nazywamy lewitatorem jonowym. Na pewno kojarzysz 3 z balsy patyczki, powiedzmy, bardzo delikatne i dookoła folia aluminiowa, podłączamy do wysokiego napięcia i jonizacja powietrza od dołu powoduje unos czegoś takiego, ale jak rozumiem, to nie była dla was. To bardzo ciekawe, bo o ile samo urządzenie kojarzę, to tego faktu, że tak się to nazywa po hiszpańsku, jak rozumiem, to nie, więc... Ale tak, jakby skojarzenie jest poprawne i też troszkę o to chodziło. No i mam nadzieję, że nazwa jest chwytliwa. No na pewno. Pytanie w takim razie, czy jesteście pierwszymi z takim pomysłem, czy może macie już jakąś konkurencję, z którą się po trochę ścigacie, która napędza u was, motywuje was do dalszej pracy? No tutaj nie będę czarować, nigdy nie jest tak, że konkurencji nie ma. My oczywiście ścigamy się i ten wyścig jest taki, powiedziałbym, globalny, bo tutaj nie myślimy o jakimś nawet lokalnym rynku polskim, tudzież europejskim, czyli... Za mały, jak rozumiem. Tak, zdecydowanie tak. Już europejski już jest o czym mówić, ale wciąż ten rynek europejski kosmiczny to jest tak naprawdę kilkanaście procent, więc to wciąż jest relatywnie mało jak na budowę startupu technologicznego, który musi ten rynek pokazywać i znajdować tych klientów. Więc tak, konkurencja jest dość spora. Jest to...
ten trend, w którym my działamy, ten holownik kosmiczny, ta taksówka wpisuje się w tak zwaną logistykę kosmiczną i to jest taki obszar, w którym właśnie tego typu rozwiązania są rozwijane. I z tego obszaru tych firm już trochę powstało. Są na różnym etapie, ale nadal wciąż mówimy o bardzo wczesnym etapie tego rynku. Tak naprawdę można oczywiście wskazywać na już częściowo działające usługi, już częściowo działające technologie, ale jeżeli pomyślimy sobie o takim dłuższej perspektywie, to my tak naprawdę stawiamy na rozwój tego sektora coś, co nadejdzie za 5-10 lat. To znaczy ciężko powiedzieć, że jesteśmy w powijakach, jeżeli chodzi o sektor kosmiczny, bo w przeciągu ostatnich 5-10 lat to wzrost był drastyczny i już ten sektor jest bardzo duży, ale no jednak jesteśmy w zupełności na początku. Bardzo często, przynajmniej w tej nazwijmy to bańce kosmicznej, ten etap porównywany jest do początków internetu, że też tak naprawdę jeszcze poszukujemy tych zastosowań różnych. Na początku, kiedy że tak powiem, internet startował, to no, nikt sobie nie wyobrażał tych zastosowań, które mamy chyba teraz, a przynajmniej wtedy ich na początku nie rozwijano. Cała infrastruktura, która musiała się zbudować wokół internetu, te wszystkie serwerownie, te wszystkie rzeczy, to one właśnie teraz, takie odpowiedniki analogii w sektorze kosmicznym powstają i to jest cały łańcuch technologii, od właśnie rakiet, od tego, co ma wysyłać te ładunki, po same satelity, po same ładunki użytkowe. No właśnie, my również jesteśmy częścią tego ekosystemu, który jeszcze działa tam w przestrzeni kosmicznej, ale trzeba też pamiętać o tym, że tak naprawdę większość, jeżeli chodzi o wartość rynku, to większość to jest to, co dzieje się tutaj na Ziemi, jeżeli chodzi o wartość rynku kosmicznego, czyli te wszystkie rzeczy, które jednak są kojarzone i my widzimy gdzieś w telewizji czy na internecie, te rakiety, satelity, które są wynoszone, to one są w mniejszości, jeżeli chodzi o wartość. Wartość leży w danych i usługach, które ten sektor dostarcza. No, takim przykładem, który oczywiście jest z nami od bardzo dawna, to jest po prostu telewizja satelitarna i to jest ogromny rynek, ale teraz powstało bardzo dużo nowych usług, które stały się możliwe właśnie. Te modele biznesowe oparte o te usługi stały się możliwe właśnie dzięki tym dwóm czynnikom, o którym wspomniałem na początku, czyli obniżenia kosztu wynoszenia ładunków w przestrzeń kosmiczną, przez co koszt tej infrastruktury satelitarnej po prostu się drastycznie obniżył i jednocześnie te małe satelity i te konstelacje, te nowe technologie umożliwiły rzeczy, które wcześniej po prostu nie były możliwe. A propos tego, co wcześniej było i jeszcze nie ma, jak będzie wyglądać konstrukcja samego holownika albo wręcz projektowanie? Czy musicie wszystko wymyśleć od nowa, czy też korzystacie, bo możecie albo bo zakupicie jakieś konkretne rozwiązania technologiczne, które umieścicie w tym holowniku, które już istnieją na świecie? Nasze podejście jest dość proste w tym momencie i oczywiście to wszystko zależy od startupu, od możliwości, natomiast my stawiamy przede wszystkim na rozwój technologii u siebie, tych, które przyczyniają się w znaczącym stopniu do zdobycia przewag konkurencyjnych, tym czym możemy się wyróżnić, oraz tych, które są po prostu, że tak powiem, umożliwiaczem tego, co chcemy zrealizować. Czyli jeżeli nie ma dostępnych technologii na rynku albo jesteśmy w stanie coś zrobić lepiej, to staramy się rozwinąć i takim przykładem właśnie są układy napędowe i napędy chemiczne. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałą część tego pojazdu kosmicznego, no to w znacznej mierze jest on dość standardowy. To znaczy jest to standardowa platforma satelitarna, których jest mnóstwo obecnie na rynku i jest bardzo dużo firm, które po prostu oferują to jako gotowe pakiety. To oczywiście nie jest tak proste, jak po prostu iść do sklepu z satelitami i taki sprzęt zakupić. Jest tutaj dużo inżynierii również, no ale nie musimy, że tak powiem, od pojedynczych komponentów elektronicznych wszystkiego projektować od zera. Więc skupiamy się w tym momencie, głównie na tym układzie napędowym. Z tego względu, że no, mówimy o tak naprawdę tej mobilności satelitów, czy też mobilności naszego holownika i
mogę to porównać trochę do, nie wiem, na przykład aut elektrycznych, że jeżeli mamy technologię lepszą silników, baterii, tak, to będzie analogia do naszych silników i zbiorników i materiałów pędnych, no to wtedy mamy na przykład większy zasięg takiego auta elektrycznego, jesteśmy w stanie dostarczyć lepszą usługę do naszych klientów, no i też być po prostu lepsi od konkurencji. A jak jest z kosztem w takim razie szacowanym takiego wyniesienia satelity? Jak pamiętam satelitę CrackSat, tworzonego przez studentów AGH i UJ, jak rozumiem, on był właśnie w tej technologii CubeSat. To była niewielka kostka sześcienna mniej więcej, nafaszerowana elektroniką. Pytanie, jaki w takim razie koszt będziecie oferować swoim klientom? Ja wiem, że to jest jeszcze dużo przed wami prawdopodobnie, ale żebyśmy przynajmniej mieli rząd wielkości w głowie. Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, nawet nie dlatego, że jesteśmy na wczesnym etapie, tylko zawsze odpowiedź jest to zależy i w tym przypadku to zależy, co chcemy wysłać i na jaką orbitę, jaka jest ta misja, czy będziemy działać w konstelacji, czy mówimy o pojedynczym satelicie. Takim punktem odniesienia w tej chwili dla całego sektora jest tak naprawdę cena za kilogram w rakiecie SpaceX, czyli Falcon 9, gdzie ta cena wynosi około $5,500 za kilogram. Przy czym jest to taka cena trochę złudna, z tego względu, że jakbyśmy chcieli wysłać na przykład takiego CrackSata i zapukali tam do drzwi SpaceXu, to się okaże, że taki satelita, który bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, ważył do 1,5 kg, no to oni nie są zainteresowani wysyłaniem tak małych rzeczy. Więc pukamy wtedy do jakiegoś pośrednika, który akumuluje różne CrackSaty z całego świata, no i on zbiera tej masy, aż uzbiera się tyle, ile SpaceX już chce wysłać, no bo pamiętajmy, że SpaceX wysła tony w przestrzeń kosmiczną, a nie pojedyncze kilogramy. No i wtedy ta cena okaże się przez tych wszystkich pośredników, okaże się znacznie większa. I teraz mamy dwa modele właśnie wynoszenia rzeczy w przestrzeń kosmiczną. Jeden to jest zabieranie się właśnie w tak zwanych ride-share'ach, czyli współdzielenie przestrzeni w rakiecie z innymi satelitami. Tych satelitów może być tam bardzo dużo. I taką właśnie usługę też proponuje SpaceX, gdzie no, jednak przez pośredników, ale akumulują dziesiątki satelitów na jednej rakiecie i wszyscy wtedy dzielą się tą ceną i wszyscy są zadowoleni, bo jest relatywnie tanio. Problem tutaj pojawia się taki, że wszyscy lecą w to samo miejsce, jakby do tej samej orbity. I tutaj pojawiamy się my z naszym holownikiem kosmicznym, który właśnie ma te satelity zabrać w odpowiednie inne miejsce. Więc my de facto nasza cena na pewno nie będzie niższa niż SpaceXu, no bo my musimy jakby nad to nałożyć jeszcze naszą usługę. Natomiast z drugiej strony mamy taką usługę premium wyniesienia satelity. Jeżeli CrackSat miał bardzo dużo pieniędzy, to może skorzystać z usług firm, które budują tak zwane mikrolaunchery czy małe systemy nośne, które już wynoszą, no może nie tyle pojedyncze kilogramy, ale no najmniejsze z nich to, z tego co pamiętam, to jest około 50 kg nośności. Raczej takie bardziej realne wartości to jest 500 kg czy do tony. I taka usługa, nazwijmy to właśnie usługę premium, gdzie kupujemy na przykład całą rakietę, czy też dzielimy tylko z jednym satelitą tą przestrzeń, no to jest cena niejednokrotnie, 10-krotnie, 20-krotnie wyższa niż to, co proponuje SpaceX. Więc my się plasujemy gdzieś pomiędzy tymi dwoma usługami, pomiędzy tymi dwoma cenami i de facto oferujemy korzyści z obu światów. Z jednej strony mamy niską cenę, musimy współdzielić tą rakietę, musimy czekać, aż wszyscy będą gotowi niejako, ale z drugiej strony lecimy w miejsce docelowe, więc mamy też tą trochę podwózkę premium na samym końcu. A z drugiej strony no, są to koszty, które są znacząco niższe od tej usługi premium w pełnym zakresie. Czyli branża kosmiczna z roku na rok, jak mniemam, tanieje, ale jeszcze jest na dość wysokim poziomie, powiedziałbym, przynajmniej dla takiego zwykłego zjadacza chleba i w jego perspektywie. Oczywiście to nie ma jak do tego odnosić, bo to raczej uniwersytet lub konglomerat uniwersytetów lub jakieś komercyjne wielkie firmy z tego korzystają, a nie przeciętny Kowalski. Ale jakie są te orbity, o której mówimy? Bo kojarzę takie najniższe 200-300 kilometrów, jeśli dobrze mówię, a gdzie wynosi SpaceX, a dokąd wy będziecie w stanie zawieźć? Czy tu chodzi o
poruszanie się na tej samej orbicie, tylko w różnych miejscach, czy raczej zmianę wysokości orbity i pytanie, jak daleko wtedy? Chodzi o obie rzeczy. To wszystko właśnie, tak jak mówię, zależy od misji. Natomiast w tej chwili najpopularniejszą orbitą jest niska orbita okołoziemska, a w szczególności orbita heliosynchroniczna. To jest taka orbita niemalże polarna, która powoduje, że jeżeli tam umieścimy satelitę, to ona zawsze o tej samej porze będzie przekraczać równik, albo innymi słowy będzie przekraczać tą samą szerokość geograficzną. I to stwarza szereg korzystnych czynników do między innymi obserwacji Ziemi, między innymi do dostarczania usług komunikacyjnych, bo jesteśmy w stanie pokryć taką konstelacją cały glob de facto. I też są tam korzystne warunki, jeżeli chodzi o generowanie na przykład energii z paneli słonecznych przez satelitę. Dlatego jest ona w tej chwili najbardziej popularna i większość satelitów tam chce się udawać. Natomiast wciąż w ramach tej jednej orbity mamy oczywiście dużo parametrów orbitalnych, które decydują o tym, gdzie dany satelita wciąż na tej samej orbicie się znajduje mimo wszystko. I nasz holownik kosmiczny właśnie te parametry orbitalne może zmieniać, tak żeby ta konstelacja mogła działać. Mogę to porównać trochę do komunikacji miejskiej. Jeżeli sobie wyobrazimy linię autobusów, czy też komunikację, która działałaby w oparciu o to, że mamy jedną linię i wszystkie autobusy jadą naraz, no to wiemy, że taka komunikacja była bardzo nieefektywna. Wszystkie 10 autobusów przyjeżdżały na ten sam przystanek w tym samym momencie. Jeżeli właśnie lecimy ze SpaceXem, no to taką mamy sytuację. Konstelacja musi działać trochę na tej zasadzie, żeby tych linii komunikacyjnych było więcej i żeby te autobusy jeździły, że tak powiem, w równych odstępach. I właśnie tutaj w obszarze jednej orbity nasz holownik dostarcza taką usługę i to jest ta pierwszy obszar. Natomiast drugi obszar to jest właśnie całkowita zmiana orbity. No i to już wszystko zależy, co chcemy osiągnąć. Przykładowo średnia orbita okołoziemska, czyli już tam parę tysięcy kilometrów, nie paręset, jest korzystna dla satelitów, które dostarczają usługi nawigacyjne. Najpopularniejszy GPS właśnie operuje na takiej orbicie. I wciąż możemy z orbity niskiej orbity okołoziemskiej, na której zaparkuje nasz SpaceX, możemy naszym holownikiem dostać się właśnie na średnią orbitę okołoziemską. Trzecią taką orbitą, która jest bardzo popularna, jest jakby powiedziałbym najwyższą orbitą, którą się korzysta, to jest... Geostacjonarna? Zgadza się. Nie pytaj mnie teraz o wysokość, bo... 35 tysięcy kilometrów nad powierzchnią Ziemi, 42 od środka. Dokładnie tyle, tak chciałem powiedzieć. To się ze studentami ćwiczy na tablicy. Okej. Więc tam mamy tą cechę charakterystyczną, że po prostu wisimy nad konkretnym miejscem nad Ziemią i też jest coraz większe zainteresowanie właśnie dowożeniem właśnie dużo mniejszych satelitów jednak na tą orbitę i wydaje mi się, że tam już jest tłoczno, ale może być jeszcze bardziej tłoczno, więc ta usługa transportu z niskiej orbity na orbitę geostacjonarną jeszcze nie istnieje, ale myślę, że to jest kwestia czasu, aż ktoś zacznie coś takiego oferować, a być może my. Mhm. Domyślam się, że jest tłoczno z tego względu, że to jest tylko jeden okrąg, po którym mogą poruszać się satelity. On musi leżeć w płaszczyźnie naszego równika ziemskiego, żeby faktycznie był zawieszony satelita nad jednym punktem. A te średnie orbity typu kilka tysięcy kilometrów, jak rozumiem, mogą sobie przecinać równik pod wieloma kątami, ale że mają wspólny promień, to muszą się mijać tak, żeby się tylko nie uderzyć. Czyli takie orbity mają dużo większe pojemności. Chociaż z drugiej strony ta daleka orbita z kolei ma duży promień, więc jest więcej miejsca na... ale jak mówisz, jest ciasno. Jest ciasno. Tak. A czy tam też będziecie próbowali oferować usługę dostarczenia? Aż do tej ostatniej?
Tak, znaczy to zdecydowanie przyjdzie w kolejnym kroku. Do tego zmierza cała koncepcja tego reużywalnego holownika, żeby on jednak był w stanie operować na tych różnych orbitach. No oczywiście fizyka nie pozwala na to, żeby z każdej orbity na dowolną orbitę można było się przemieszczać i też ograniczenia techniczne też będą nam to utrudniać. Natomiast wyobrażamy sobie jednak w przyszłości taką całą flotę takich holowników, które będą krążyć między wybranymi orbitami. No i orbita geostacjonarna jest na pewno jedną z nich. Czyli dokładnie tak jak mówimy, autobus dostarcza do punktu końcowego i z niego dopiero taksóweczki rozwożą do odpowiednich domów pomniejsze satelity. Czyli jak rozumiem, jest ogólnoświatowa tendencja do tej miniaturyzacji i wysyłania takich niewielkich, skoro dostrzegacie tu niszę i chcecie wejść. Miałem zapytać, czy jesteście konkurencją dla SpaceX, ale w takim razie sam sobie odpowiedziałem, czy też usłyszałem, że chyba jednak nie. Raczej będziecie żyć w symbiozie jedni z drugimi. Czy myślisz może o współpracy kiedyś w przyszłości, jak już ruszycie? Myślę, że jest duża szansa, że właśnie nasz pierwszy lot czy kolejne loty właśnie będą się odbywać na rakiecie SpaceX. No oczywiście SpaceX jest potężnym graczem, więc jednak patrzy zdecydowanie z góry na takie startupy jak my i de facto jest on takim ewenementem w skali tego sektora, bo można śmiało powiedzieć, że działania SpaceX oczywiście wspierane przez różnego rodzaju organizacje i rząd Stanów Zjednoczonych, ale niejako umożliwiają rozwój tego sektora. To jest ten główny czynnik, ta wizja i to działanie SpaceXu, które zostało podjęte już dawno temu, teraz właśnie procentuje i wciąż będzie procentować. I ta miniaturyzacja to jest właśnie rzecz taka przewrotna i podkreśla właśnie to, co też mówiłem, że jesteśmy mimo wszystko na początkowych etapach rozwoju tego sektora kosmicznego i co przyniesie przyszłość nie wiadomo. Zmierzam do tego, że ta cena za kilogram maleje. Miniaturyzacja oczywiście postępuje, no ale miniaturyzować można do pewnego momentu i skoro cena maleje, to może już się nie opłaca dalej miniaturyzować. SpaceX teraz opracowuje tak zwany Starship, czyli wielki pojazd kosmiczny, który będzie w pełni reużywalny i obiecuje cenę o rząd wielkości przynajmniej niższą jeszcze niż ta obecna cena za kilogram w przestrzeń kosmiczną z potężnym ładunkiem. No i pytanie, co wtedy? Wtedy cena będzie jeszcze niższa. Czy w ogóle opłaca się iść ze skalą satelitów jeszcze w dół? Może już się nie opłaca, może trzeba zawrócić, iść do góry. Więc to są właśnie takie wielkie pytania, na które nikt oczywiście nie zna odpowiedzi, ale właśnie startupy, i też cały ekosystem w jakimś kierunku, że tak powiem, musi gdzieś te pieniądze obstawić. No i my również partycypujemy w tym obstawianiu, w jaką stronę pójdzie rynek, ale też tak się troszkę uważamy za niejako kreatora również tej rzeczywistości. Chcemy również kontrybuować pod tym kątem. Czyli przyszłość i rynek pokaże, ale trzymamy kciuki, żebyście obstawiali na właściwe konie. Miniaturyzacja, coraz mniejsze satelity, ale komu może zależeć na ich wysyłaniu? Kto może być waszym potencjalnym klientem? Każdy, kto chce wynieść satelitę w przestrzeń kosmiczną. Natomiast naszym takim docelowym klientem są prywatne firmy, które budują konstelacje składających się z satelitów i chcą dostarczać jakieś usługi za pomocą tej konstelacji. Tak? Mamy takie 3 obszary usług, które są dostarczane przez takie konstelacje. To jest obserwacja Ziemi, czyli wykonywanie różnego rodzaju zobrazowań, zdjęć w różnym spektrum. Mamy i następne te zdjęcia są analizowane i tak naprawdę informacje pochodzące z tych zdjęć są sprzedawane do różnych gałęzi gospodarki. Mamy usługi telekomunikacyjne. Tutaj najbardziej znanym przykładem pewnie będzie SpaceXowy internet, czyli konstelacja Starlinku, ale jest bardzo dużo innych firm, które właśnie rozwijają tego typu rzeczy. Już w tej chwili mamy usługi, czy konstelacje, czy satelity, które są w stanie być takim masztem telekomunikacyjnym latającym w przestrzeni kosmicznej. To znaczy jest możliwa rozmowa telefoniczna za pomocą satelity, wysyłanie SMS-ów i tak dalej.
I takich firm jest wbrew pozorom dość sporo, dlatego że ich biznes związany jest właśnie z tym obszarem już na ziemi. To znaczy ich klientami są firmy, nazwijmy to niekosmiczne, które mogą skorzystać z danych bądź usług, które one oferują. W taki sposób często nieoczywisty. I my jakby niejako jesteśmy sposobem na to, żeby tą konstelację te firmy mogły rozmieścić w przestrzeni kosmicznej. Mhm. Czyli jak rozumiem, pozyskiwanie informacji z kosmosu przez pośrednika dla kogoś, kto będzie z tych informacji korzystał, chociaż wcale sam z kosmosem nie ma nic wspólnego, tak jak my na co dzień patrzymy na prognozę pogody, ewentualnie temperaturę, jaka jest na zewnątrz. Nie interesuje nas tam grono specjalistów, które siedziało za tym, żeby prognozę zrobić. Ważne jest, że dla nas jako użytkownika końcowego mamy konkretną informację. No, ja sam znam i tutaj nieraz rozmawialiśmy z innymi rozmówcami o przeróżnych zastosowaniach informacji przyniesionych z kosmosu, ale wrócę jeszcze do samego napędu, bo kojarzę, że twoja rozprawa doktorska dotyczy chyba napędów rakietowych. Inaczej mówiąc, to wcale nie jest twoje hobby całkowicie niezależne od twojej kariery zawodowej, prawda? Zgadza się. To miałem tyle szczęścia, że udało mi się faktycznie połączyć ten aspekt naukowy rozwoju technologii z aspektem bardziej biznesowym. Co prawda na początku, kiedy zaczynałem doktorat, plan był w zupełności taki, żeby pokrywało się to 1:1, czyli technologia, którą rozwijamy w firmie, była technologią, którą również zaprezentuję w rozprawie doktorskiej. Tak ostatecznie się nie stało i to tylko podkreśla, jak trudno jest zaplanować prace badawczo-rozwojowe na niskim poziomie na najbliższe 4 lata, ale tutaj czynnik raczej był po prostu taki czysto rynkowy, to znaczy technologia, którą akurat ja na doktoracie rozwijałem, to jest technologia również do napędów chemicznych, ale hybrydowych, nie na paliwo ciekłe. Różnica po prostu jest taka, że te materiały pędne, utleniacz i paliwo znajdują się w innym stanie skupienia. To ma swoje daleko idące konsekwencje, a co za tym idzie, ta technologia jest na dość niskim poziomie rozwoju, dlatego też był sens tak naprawdę badać je pod kątem takim naukowym. No więc to nie jest technologia, którą stosujemy teraz w firmie, ale mimo wszystko potencjał, który się za tym kryje, jest dość spory. No i mimo wszystko taki know-how i wiedza, która z tego płynie, jest jednak transferowalna również do naszego przedsięwzięcia. Czyli jak rozumiem, jeżeli nie wy, to może ktoś inny w przyszłości tak skorzysta z rezultatów tych badań. Zgadza się. Doktorat doktoratem, ale wcześniej już związałeś się z branżą kosmiczną, można by powiedzieć, bo byłeś członkiem koła naukowego, jednego z tych na AGH, które zajmują się kosmosem. Co wyniosłeś z tego czasu? Czy właśnie to zaszczepiło w tobie bakcyla zainteresowaniem mechaniką, działaniem satelity w kosmosie, czy też może jeszcze szybciej jakieś wydarzenie z dzieciństwa cię pchnęło w tym kierunku, albo może inaczej nikt cię nie zniechęcił, bo każdy z nas, taką śmiałą tezę postawi, jest zainteresowany kosmosem od najmłodszych lat. Pytanie tylko, na ile zostaniemy zniechęceni w późniejszych latach do zobaczenia tego. Dobra teza. W moim przypadku akurat, ale wydaje mi się, że też mógłbym mówić chyba za większość osób, które w tym konkretnym kole, ale wydaje mi się, że pewnie w większości kół naukowych działa. To było AGH Space Systems? AGH Space Systems, zgadza się. Ja bodajże dołączyłem na początku studiów w 2015 roku, kiedy koło dopiero zaczynało swoją działalność. Mogę powiedzieć tak, że z pewnością, gdyby nie to koło i możliwości, które ono daje, a było i jest to prężnie działające koło, a wtedy chyba też w momencie, kiedy to koło startowało, ja w nim uczestniczyłem na studiach, to trochę chyba się wczeliliśmy w jakąś taką początek złotej ery dla kół naukowych na GH, bo to wsparcie systemowe zaczęło wtedy działać i koło naukowe otrzymywało bardzo duże wsparcie zarówno z uczelni, jak i też z ministerstwa i później też od sponsorów i po prostu były możliwości, no bo sam fakt istnienia koła oczywiście niewiele zmienia, ale jednak jeżeli są te możliwości, to i ten potencjał i oczywiście ludzie, to ci ludzie chcą ten potencjał wykorzystywać i tak było, wydaje mi się, w naszym przypadku.
To, co mogę na pewno powiedzieć, że koło naukowe nam dało, to jest poznanie tego sektora, sektora kosmicznego, że stał się on dla nas bliższy. No bo my mimo wszystko rozwijaliśmy projekty studenckie na tyle, na ile byliśmy w stanie, więc pod kątem wiedzy technicznej na pewno uzupełniliśmy sobie tą wiedzę, poznaliśmy coś nowego i tutaj na pewno jest to jakiś przyczynek, natomiast to chyba nie było najważniejsze. Najważniejsze było to, że mieliśmy możliwość być w różnych miejscach na świecie, na różnych konferencjach, wydarzeniach, na różnych uczelniach, w bardzo, bardzo wielu miejscach. W Europejskiej Agencji Kosmicznej, też w Stanach bywaliśmy i spotykaliśmy i ludzi podobnym nam, młodych, którzy też mają ambicje, poznawaliśmy ich perspektywę, ale też rozmawialiśmy przede wszystkim z tymi bardziej doświadczonymi ludźmi, którzy nas w pewien sposób inspirowali i wydaje mi się, że bez tych działań po prostu nie byłoby naszego przedsięwzięcia, z tego względu, że po prostu czuliśmy się bardziej odważnie wchodząc w ten biznes. Co prawda na początku byliśmy zupełnie mimo wszystko zieloni o takiej w stricte sensie biznesowym, ale mimo wszystko mieliśmy tę możliwość zacząć. Wydaje mi się, że to się wiąże trochę z tym, co powiedziałeś, że wszyscy jesteśmy ciekawi kosmosu i na pewno studenci, którzy uczestniczyli i uczestniczą w takich kołach naukowych, mają pewną potrzebę właśnie. Może różna być ta potrzeba w zależności od człowieka, tak? Ale dla niektórych to będzie taka czysta pasja kosmiczna, dla niektórych to będzie po prostu ciekawy kawałek inżynierii, dla niektórych to będzie po prostu chęć przeżycia czegoś fajnego na studiach, ale mimo wszystko jest ta potrzeba i to koło naukowe potrafiło tą potrzebę zaspokoić. Gdyby tego koła naukowego nie było, to pewnie ci studenci prędzej czy później, że tak powiem, zaspokajaliby tę potrzebę gdzie indziej. Chcę przez to powiedzieć, że przynajmniej w moim przypadku, jak ja sobie myślę o tym alternatywnym scenariuszu, to prawdopodobnie wyjechałbym gdzieś za granicę, gdyby mnie tutaj, że tak powiem, te możliwości po prostu nie zatrzymały. Czyli można by powiedzieć koła naukowe AGH lokomotywą postępu dla polskiej myśli kosmicznej w tym przypadku. Zdecydowanie tak. Myślę, że nie tylko w tym przypadku. A jak z perspektywy członka zespołu, który myślę, że mogę powiedzieć już odniósł sukces, oceniasz to, jak łatwo jest swój pomysł przełożyć na faktyczne działania tutaj u nas w Polsce? Jak trudno lub jak łatwo? Dobre pytanie, w sensie odpowiedź może być dość skomplikowana. Mamy tutaj dwa czynniki, to znaczy jest ten czynnik jakby specyfiki sektora kosmicznego i specyfiki sektora kosmicznego w Polsce, a druga rzecz to jest czynnik rozwoju startupu technologicznego, który już rozkłada się na, czy ma zastosowanie do każdego sektora, w którym próbujemy zrealizować jakieś innowacyjne przedsięwzięcie, więc nas dotykają problemy zarówno pierwszego czynnika, czyli sektora kosmicznego, jak i też problemy po prostu każdego startupu, który chce jakieś przedsięwzięcie wdrożyć w życie. Więc my musimy przekonywać inwestorów do zainwestowania pieniędzy, musimy pozyskiwać granty, kontrakty, musimy nawiązywać partnerstwa i wydaje mi się, że mimo wszystko jest to dość podwójnie trudne na tym rynku, bo wymagana jest tutaj specjalistyczna wiedza, która mimo wszystko jest dość nowa w Polsce. Znaczy mamy specjalistów, ale jest ich dość mało i są oni w niszowych dyscyplinach. Jeżeli będziemy się porównywać oczywiście do zagranicy, tak? Natomiast z drugiej strony patrzę na to wszystko optymistycznie, bo od właściwie 2019 roku, kiedy zaczynaliśmy z naszą firmą, takie pierwsze kroki stawaliśmy w biznesie, to już nawet na tym krótkim odcinku czasu widzę bardzo duży postęp i znaczące zwiększenie możliwości. To znaczy, jeżeli wtedy szukaliśmy finansowania na przykład z funduszy inwestycyjnych, które w Polsce działają, to nie spotykaliśmy się z większym zainteresowaniem. Wydaje mi się, że tak jak większość trendów coś przychodzi z zachodu i również było tak chyba w tym przypadku, to znaczy
inwestowanie w sektor kosmiczny na zachodzie oczywiście, czy w Stanach, czy na zachodzie Europy było już na dość wysokim poziomie parę lat temu, natomiast w Polsce dopiero się to zaczyna i niedawno, kiedy zamykaliśmy naszą pierwszą rundę inwestycyjną, tak naprawdę już ten odzew tych funduszy był zupełnie inny. Nadal muszą się wykazać dość sporą odwagą i są to tak naprawdę pierwsze kroki tych funduszy, ale mimo wszystko patrzą na ten rynek inaczej. No i też trzeba wziąć pod uwagę fakt, w jakim miejscu jesteśmy, że jako przemysł kosmiczny, o ile z dużym potencjałem, jesteśmy bardzo, bardzo młodzi. I ta kadra również jest bardzo młoda, więc o ile istnieją pojedyncze instytuty czy pojedyncze miejsca, w których nazwijmy to tradycja czy rozwój technologii był od dekad. Przykładowo Centrum Badań Kosmicznych, gdzie naukowcy specjalizują się w opracowaniu konkretnych instrumentów naukowych. O tyle to nie przekłada się na cały sektor, tak? To znaczy potrzeba jednak tysięcy ludzi, którzy będą w stanie ten sektor budować i my dopiero jesteśmy na etapie rozwoju tych kadr. Ale musimy mierzyć wysoko. Myślę, że nie powinniśmy się zamykać tylko i wyłącznie na współpracę tutaj w Europie, czy celowanie tylko i wyłącznie w rynek w Europie, bo teraz stajemy się istotnym graczem na rynku europejskim, partnerem w Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale tak jak powiedziałem, jest to tylko kilkanaście procent rynku globalnego i o ile Europa ma ambicje, to nie zanosi się na to, żeby się to zmieniło, z tego względu, że reszta świata nie chce pozostawać również w tyle i bardzo dużo inwestuje. Więc my jako firma i też myślę, że duża część polskiego sektora jednak ma tą świadomość, że musimy myśleć globalnie. Jeżeli porównujemy się z konkurencją, to mimo, że być może szanse nie są równe zawsze, to jednak konkurujemy globalnie i musimy mieć również te ambicje globalne. Z jednej strony mówisz, potrzebna jest konkretna wiedza, którą pokaże się inwestorom, że faktycznie wiecie, co robicie, ale z drugiej strony tak między wierszami czytam, że potrzebne są również umiejętności miękkie. Jedna rzecz to jest pisanie grantów, tabelek do konkursów, podań i tak dalej, ale druga to pójście faktycznie do żywego inwestora i przedstawienie mu swojego pomysłu tak, żeby on to kupił. Inaczej mówiąc, takie reklamowe podejście do życia, umiejętność sprzedania swojego pomysłu. Jak rozumiem, nie brakuje wam inwencji w tym, żeby sukcesy na tym polu odnosić. Zgadza się. Udało nam się pozyskać finansowanie i na tym polu jesteśmy bardzo zadowoleni. Natomiast nie ukrywam, że my również cały czas się uczymy. To znaczy mimo już tych paru lat w tym sektorze i tej działalności, ja cały czas uważam, że jestem na początku w ogóle całej przygody i cały czas staramy się tą wiedzę pozyskiwać. Umiejętności miękkie. Mówi się, czy takie słyszałem niejednokrotnie powtarzane opinie, że Polacy są wybitnymi inżynierami, ale nie potrafią sprzedawać. Nie wiem, czy to prawda, nie wiem, czy bym się z tym zgodził, natomiast jest coś w tym faktycznie, że gdy myślimy o technologii na przykład kosmicznej, znaczy, mówię ze swojej bańki, być może się to aplikuje do innych sektorów, to zdecydowanie łatwiej myśli się o realizacji projektu jako projektu inżynierskiego. Schodzi taki trochę ciężar z nas, że kto będzie odbiorcą końcowym i przykładowo, jeżeli mamy do wyboru realizację projektu dla na przykład Europejskiej Agencji Kosmicznej, która po prostu odbierze od nas jakiś instrument, da nam wymagania, my zbudujemy ten instrument i ona jest de facto klientem, to pod kątem biznesowym łatwiej się realizuje oczywiście coś takiego, będąc inżynierem. Tak? To znaczy mówię trochę z własnego doświadczenia, bo również jestem inżynierem i tak się czuję. Nie czuję się sprzedawcą, ale mimo wszystko, jeżeli popatrzymy się, jak musimy działać w tym biznesie, żeby budować firmy polskie z globalnym potencjałem, to ten element sprzedażowy jest bardzo istotny. I tutaj faktycznie na tym polu mamy dużo do nauki. Uciekałeś ostatnio od liczb. Ostatnie pytanie o jedną liczbę. Kiedy start waszego holownika? Kiedy możemy się spodziewać?
Start holownika zaplanowany jest na rok 2025. To już niedługo. Już niedługo. Mamy nadzieję, że to się wydarzy. Oczywiście uprzedzam, w sektorze kosmicznym każde opóźnienia są w zupełności normalną rutyną. Natomiast taki nasz aspiracyjny cel jest faktycznie taki, żeby końcem 25 nasza technologia znalazła się na orbicie i żeby zadziałała. Super. Chcecie w takim razie sięgnąć kosmosu i przybliżać go innym? Pierwszy krok, studiuj w AGH. Drugi, zapisz się do koła naukowego. Trzeci, rozkręć swój biznes. Dzięki serdeczne za rozmowę. Tomek Palacz, Liftero. Dziękuję bardzo.